Siemanko, jest 7:15. Nasz autobus miał być 20 minut temu, dalej go nie ma. I jedziemy do Belize City. Jedziemy dokładnie, zmieniamy kraj, jesteśmy aktualnie teraz w Bacalar, w Meksyku jeszcze. Ale to już niedaleko jest do granicy, przekraczamy granicę z Belize, później jeszcze w sumie 4 godziny drogi jakoś. Kierowca przyjechał, spóźnił się tylko jakieś 45 minut. Dobra, przyjechaliśmy teraz do... Gdzie jesteśmy? Właśnie nie wiem, Buenos Aires. Nie wiem, czy to jest Buenos Aires, ale na pewno przejeżdżaliśmy przez Buenos Aires. To sobie pomyślcie. W Meksyku przez Buenos Aires, czujecie? Do Belize. Jak tam bus pojechał? Szok. Nie, mamy tutaj przesiadkę. Jesteśmy przy samej granicy, musimy wypełnić formy, które trzeba dać na granicy. Karty wjazdowe. Właśnie pisze tu coś o jakimś płaceniu podatku, ale nie wiem o co chodzi. Dobra, wszystko mamy załatwione, jesteśmy jeszcze bransoletki, żeby wiedzieli skąd jesteśmy. Wypisane formy. Za wizę jednak trzeba $20 zapłacić na granicę, ale to wam powiem, jak już zapłacimy, to wam wtedy powiem. W ogóle ta agencja tu fajnie jeździ do Belize i później do Hondurasu. Parę dni posiedzimy w Belize. Jedziemy do Hondurasu. Nie, sorry, to w Gwatemali, nie do Hondurasu. Honduras będzie później. Dobra, przesiedliśmy się do takiego autobusu. Czy tam więcej osób. Kierowca się zatrzymał nam pod bankomatem właśnie, bo trzeba wypłacić, bo po wyjeździe z Meksyku, tutaj jak się wyjeżdża, trzeba zapłacić taki taks. 770 peso, około 150 zł. I właśnie muszę wypłacić. Fajnie, że się zatrzymują przed granicą i można to zrobić. Za nami granica Mexico, a przed nami Belize. Już dostaliśmy pieczątki wyjazdowe z Meksyku. Jak wam mówię, te kartki do Belize trzeba wypełnić. Zaraz tam będziemy. A i trzeba było zapłacić po 717, jednak peso, a nie 770. Tutaj ta granica to luźno wygląda. Mało samochodów w ogóle. Ale chciałem kiedyś zobaczyć granicę, która jest Meksyk, Stany Zjednoczone. Tam to musi być mocno. Jestem zaskoczony. To jest jedna... Nie nagrywaj tak bardzo, tutaj jest dużo... z najłatwiejszych granic, jakie przechodziliśmy. Wszystko z uśmiechem, wszystko ładnie. W ogóle w Belize mówią po angielsku, żebyście wiedzieli, ja to wam później więcej wytłumaczę dlaczego. Nikt nie skanował bagażu, nikt nic nie sprawdzał, zero. Pytanie, jak długo zostajecie? 5 dni? Pierwszy raz? Pierwszy raz. Bawcie się dobrze. Super. Ale dziwne, no, że wyjeżdżając z Meksyku nawet nikt nie sprawdził plecaka. Nic. Ja jestem mega zaskoczony. No dobra, przechodzimy granicę z Belize. Obstawiamy. Czy będzie przeszukanko, ale... Będzie. Jakby mieli wytypować jedną osobę, którą przeszukają, zgadnijcie, kogo by wybrali. Ciebie? Na pewno. No i jesteśmy w Belize City. Żebyście nie myśleli, Belize się mówi, Belize City nie jest stolicą. Była stolicą od 1960 roku. Oczywiście jest największym miastem w Belize. Ale w 1960 roku, chyba w 60 coś takiego, wybuchł wielki pożar i stolicę przenieśli do innego miasta. Tak w ogóle, z takich ciekawostek, które powinny was zainteresować. To jest jedyny kraj w Ameryce Centralnej, w którym mówi się po angielsku. Oczywiście angielski jest językiem urzędowym, ale i tak dużo osób też mówi po hiszpańsku. Gdzie idziesz? Do łazienki? To nie jest... Można tutaj przejść, no. Dodatkowo, jeszcze z ciekawych rzeczy, które was powinny zainteresować, jest to, że dopóki żyła królowa Elżbieta, ona była głową tego państwa. Teraz głową państwa jest oczywiście Karol III. Hello. No, tak w ogóle to jest tak totalnie inaczej już jak w Meksyku, to po prostu tu już są takie Karaiby, jak sobie podróżowaliśmy tam po Karaibach, po wysypkach, to tutaj już tak jest. Właśnie byłem wypłacić pieniądze i możecie zobaczyć na pieniądzach, znaczy na 50 akurat królowa Elżbieta, ale to są dolary belizejskie. $1 taki jest wart 2 zł. Wciąż do hotelu mamy tam 15 minut. 20 no. Ale spoko, przynajmniej się przyjdziemy zobaczyć co jak. Ty, a tobie nie jest ciepło?
Karaibski styl już tutaj mocno. No i też ludzie już inni zupełnie niż w Meksyku. Zupełnie inny odcień skóry już. To też są ciemni. Dobra, co do w ogóle do Belize? To Belize jest 14 razy powierzchniowo mniejsze od Polski. Liczba mieszkańców to jakieś 400 000. Także jest to stosunkowo mały kraj. Mały kraj, który leży na półwyspie Yucatan, nad Morzem Karaibskim. Ale przed chwilą właśnie o tym rozmawialiśmy, jakie to jest niesamowita, jaka to jest różnorodność między Stanami a Meksykiem. No zupełnie, totalnie inni ludzie. Między Meksykiem a tutaj Belize też zupełnie inni ludzie. Ciekawe to. Ty to już czuć taki reggae style. Totalnie. Ludzie chodzą w dready na włosach, zagadują, są bardzo mili. W ogóle czytałem też o tym, że na sam koniec też wam o tym powiemy, czy tak było, czy nie, ale czytałem, że ludzie tutaj są bardzo otwarci i bardzo mili i do nas co chwilę ktoś zagaduje. Praktycznie każdy, koło kogo przechodzimy, to No, każdy coś zawoła, skąd jesteśmy i tak dalej. O, jedzie kolejny pan z dreadami. A w ogóle na wysypkę, na którą popłyniemy jutro, to tam podobno to jest druga Jamajka. Zresztą tutaj to też czuć wszędzie, tylko pod tym jednym względem czuć, dlaczego Jamajka, ale tam to już chodzą, wiecie, wszędzie Bob Marley i tak dalej. Także nie mogę się doczekać. Musimy w ogóle dzisiaj, będzie trzeba wrócić do Bochum, mogliśmy to od razu zrobić, ale zrąbaliśmy. Co? No teraz bilety kupić na łódkę. Aha, no. Czy tam byliśmy? Ja myślałam, że my tam idziemy kupić bilety na łódkę, nie wiem, co się wydarzyło. No właśnie, dlaczego nie kupiliśmy? Nie wiem. Będzie trzeba wrócić i kupić specjalnie. Zajęliśmy się swoją koszulą. Chyba tak, kupiłem sobie elegancką koszulę, ale to zobaczycie dopiero jutro na wyspie. A i tu jest nasz hotel. Ile płaciliśmy za nas? 200 zł? 300? 300, aha, no bo tutaj, no, tutaj to był najtańszy z takich. Bo tutaj ogólnie są drogie hotele, żebyście wiedzieli. W Belize City. Musicie wiedzieć też o tym, że Belize zyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981 roku. Ale i tak należy do tych krajów, tej wspólnoty narodów, czy jakoś tak, że tak jak wam mówiłem, no głową państwa była Elżbieta, jest teraz Karol. Królowa Elżbieta jest cały czas na pieniądzach. Także wiecie. Belize to mały kraj położony na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Środkowej, graniczący z Meksykiem na północy i Gwatemalą na zachodzie oraz południu. Niegdyś znany jako brytyjskie Hondurasy, uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii 21 września 1981 roku, a od tego czasu jest członkiem Wspólnoty Narodów, Commonwealth. Belize jest jedynym anglojęzycznym krajem w Ameryce Środkowej, co odzwierciedla jego kolonialna przeszłość. Kraj słynie z różnorodności kulturowej, gdzie mieszają się wpływy kreolskie, hiszpańskie i majańskie, a także z pięknych plaż, raf koralowych i bujnych dżungli. W Belize można znaleźć wiele atrakcji turystycznych, w tym starożytne ruiny Majów oraz unikalne ekosystemy, które przyciągają miłośników przyrody i turystów z całego świata. Dobra, przyszliśmy do hotelu, od razu siłownia jest, także super. Idziemy zjeść tylko obiad i wracamy robić trening. Dzisiaj, jutro są grane jeszcze jak się uda przed wyjazdem. No i patrzcie, biegacie sobie na bieżni z widoczkiem na palmy. Ale basen duży. Ja jeszcze po prostu taki wielki basen. Są. 2. Ty, ale basen taki, że można było spokojnie z nim trening zrobić pływania. Nie wiem, ilu z was było gdzieś na jakichś występach na Karaibach. Ale ten styl tych domków właśnie takie obite tymi dechami, to mi się typowo kojarzy właśnie stamtąd. No i widać też to, że bieda tutaj jest, no. Nie ma co. Stolicą tego kraju jest miasto, które nazywa się Belmopan. Powiedzcie sobie, to jest stolica, gdzie mieszka tylko 16 000 ludzi. No właśnie tak jak mówiłem, w 1960 roku, właśnie nie sprecyzowałem dokładnie, przed tutaj w Belize City wielki huragan, no bo tu jesteśmy, wiadomo, w takim miejscu, gdzie przechodzą te huragany, rozwaliło miasto i stolicę przenieśli tam. Co ciekawe jeszcze w ogóle, w Belize
mieszka tak mało ludzi, że jest to chyba jedna z najmniejszych po prostu liczb na świecie, ze względu na to, że tu na 1 km² przypada 16 osób. Bardzo mało. A wyobraźcie sobie, ile jest w Indiach. Ostatnio przeczytałem, że w całej Ameryce Północnej, Centralnej, Południowej i w Europie mieszka tyle samo ludzi, co w Indiach. A porównajcie sobie Indie, a te 3 kontynenty, czyli Ameryka Północna, Południowa i Europa. Kolejna ciekawostka, jak bardzo ten kraj jest inny niż wszystkie inne. Pomyślcie sobie, to była kolonia brytyjska, no to na zdrowy rozum powinno panować zasady takie jak są w Anglii, czyli powinien być ruch lewostronny, tak dokładnie, a jest prawostronny, także to też jest dziwne. W ogóle, o, fajna dziura. W ogóle to jest cały miks, nie dość, że po prostu była kolonia brytyjska, dodatkowo Karaiby i jeszcze dodatkowo ten latynoski klimat. Także po prostu wszystko rzucone razem do jednego kraju. Nie macie Belize. Musimy do lokalnego marketu na zakupy. Patrzcie, pakowane w workach na mniejsze porcje. Ale ogólnie nie jest źle. Wszystko to, co chcieliśmy, to znaleźliśmy. Patrzcie, jaki domek. Ten tu na pewno od czasów kolonii brytyjskiej stoi. W ogóle Brytyjczycy kolonizowali 200 lat. Tutaj Belize. Tylko wcześniej to się nazywało Honduras brytyjski. Tak w ogóle to teraz posłuchajcie, dlaczego między Belize a Gwatemalą jest granica, taka kreska przerywana. Nie ma normalnej granicy. O co w tym chodzi? Granica między Belize a Gwatemalą jest przerywana z powodu długotrwałego sporu terytorialnego, który ma swoje korzenie w historycznych umowach i traktatach. W 1859 roku podpisano traktat Waic-Aicinena, który miał na celu ustalenie granicy między tymi dwoma krajami, ale od tamtej pory Gwatemala podważa ten traktat, twierdząc, że nie został on w pełni wdrożony przez Wielką Brytanię, która wtedy kontrolowała Belizę. Z tego powodu linia graniczna na mapach często jest zaznaczana przerywaną linią, co symbolizuje, że obszar ten jest przedmiotem sporu. Independence Hall. Tutaj macie pokazane, o której pływają dokładnie łódki. Na obydwu wyspach będziemy. 2 dni zostajemy na jednej, na 2 dni na drugiej. Kaja Calker jakoś, tak? I San Pedro. 2 najładniejsze tutaj. To pewnie płynie najpierw do jednej, później do drugiej, nie? No tak, no ze stopem pewnie. Bilety kupione w jedną stronę do wyspy San Pedro, ponieważ tam płyniemy na początku, bo stamtąd jest bliżej na dużą, na Big Blue Hole, czyli miejsce, które po prostu każdy... No, do dziurę po prostu. Po prostu to dziura. Ale wyjątkowa dziura. Jest bliżej do dziury jak coś. Tam jest bliżej do dziury. Jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, to tam jest elegancko, że do dziury trafić bliżej. No, stamtąd płyniemy, a w ogóle to Grzesiu, pokaż teraz, jak to wygląda. No to widzicie. No i stamtąd mamy tam bliżej, także płyniemy tam, zostajemy na wysypce jeden dzień, na drugi będziemy nurkować i później będziemy płynąć na tą drugą wysypkę. Nie mogę się doczekać. Patrzcie, jaka jest robota. Wszystko sprayami zrobione. No, niesamowicie to jest wykonane. Ale ogromna chałupa. Marnieje. No powiem wam, że naprawdę mają artystę mocnego tutaj. Tu coś płynie, tak? A to jest może maska jakaś. Latarnia, taka trochę niemrawa. Patrzcie, co do nas zmierza. Jesteśmy w sezonie deszczowym, to wiecie. Nie ma się co dziwić. Mamy 2 km do chaty, to musimy się ruszyć. To możecie zobaczyć, jak wygląda flaga Belize.
Teraz posłuchajcie, co znaczy. Flaga Belize składa się z niebieskiego tła, które symbolizuje morze oraz rzeki, a w centrum znajduje się prostokąt z czerwonymi krawędziami. W centralnej części flagi widnieje herb Belize, który przedstawia dwie postacie. Jedną z afroamerykańskim pochodzeniem, a drugą z pochodzeniem europejskim, co symbolizuje etniczną różnorodność kraju. W herbie znajdują się także narzędzia do wydobywania drewna, co odzwierciedla historię gospodarczą Belize. Na herbie umieszczone są również gałązki oliwne oraz symbole związane z przyrodą, które podkreślają bogactwo naturalne tego kraju. Cała chwila coś zaczepia nam trawę proponuje. Tutaj jest mocny reggae klimat. A tak jak mówię, na tej małej to tam w ogóle już podobno będzie ciekawie. O, pan podrywa, ale... A przyszliśmy teraz tutaj do centrum Belize City. Zobaczcie, jak to wygląda. Zwiedziliśmy całe miasto. No nie jest za duże. Także daliśmy prawie radę. 20 000 kroków zrobione. Tak. To jest dużo. Nie popłynęliśmy już dzisiaj na wyspę, tylko tu zostaliśmy. No, Nie popełniajcie tego No błędu. nie popełniajcie. Nie warto zostawiać w Belize City. Jak tu przyjedziecie, od razu płyńcie na wyspę. Od razu. Jeżeli jest drogo, to No. nie ma tu nic fajnego. Znaczy Dokładnie dobra, tak. miasteczko jest fajne, ciekawe, ale Nie. lepiej być na wysepce. Zdecydowanie. Strasznie nisko ludzie oceniali ten hotel. Dla nas jest normalny, elegancki. Patrzcie, jeszcze jaki widok mamy z okna. Yo! Kolejny dzień w Belize. Właśnie idziemy do portu i płyniemy na wysepkę do miasta San Pedro. Się nie możemy doczekać, bo to, co nas tam czeka, będzie coś wspaniałego. Zobaczycie, dlaczego Belize jest rajem Karaibów po prostu. Jakbyście pytali, jak się nazywam w Belize. Cuando suena la música, ella se pone frenética, quiere janguear con su comida. No i tu jest pierwsza ta wysepka, gdzie będziemy jutro, nie, pojutrze. De amar, de tanto entregar, el coral lo dejó en el freezer, puesta pa' facturar y el mundo viajar. Le sanaron las cicatrices, va a celebrar por lo que están y también los que se van. No lo toma personal, ahora todo le da igual, postea y se le va viral, quiere celebrar. Como el ave fénix. Welcome to San Pedro! Pedro, ej ty, to jest moja wyspa. Pedro. La Isla Bonita. Isla Bonita, no tak dobrze wiedzieć. O, chciałbyś zjechać na zjeżdżalni? To jest piękna wyspa po prostu. Co? Isla Bonita? No. Bonita to znaczy piękna? Piękna. A może się tak nazywa? No, później sprawdzimy. Pięknie. Wysepka wózków golfowych. Się właśnie wynajmuje wózek i się wszędzie nie jeździ. Żeście wiedzieli, że tutaj to nie jest malutka wyspa. Na tej drugiej, której będziemy, to jest mała. Kościoła? A, z kościół, no. Patrzcie, ile tu tego stoi. Szok po prostu. Gdzieś widziałem, że $40. You get the card, go to the secret beach. Thank you. Find that place. That's 2 free drinks. You take these and you get the drinks. Bamboo fence. Thank you. Tam nam powiedzieli $45 za nurkowanie, znaczy za snorkeling. To jest w pięknym miejscu, plus z rekinami. Teraz dojdziemy do hotelu, zapytamy się, po ile oni mają. Mamy szansę jeszcze dzisiaj o 13 czy o 13:30 płynąć, także od razu będzie trzeba wykorzystać sytuację. Wróciliśmy do portu, znaczy prawie już. Idziemy szukać szybko jakiegoś miejsca, gdzie nas zabiorą na nurkowanie, ale gdzie mają też kamerkę GoPro. Bo bez tego to trochę słabo. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Chciałem zobaczyć jeszcze tutaj przy samej wodzie na jakieś te wycieczki.
Ale w jednym miejscu będzie na 45, w jednym już 80, także wiecie, że trzeba chodzić po prostu i pytać, żeby była dobra cena. No tutaj w tym miejscu, w którym byliśmy, było 65, czyli jeszcze inna cena. Także idziemy dalej. Ogólnie, żebyście wiedzieli, że ta wysepka właśnie słynie z tego, że tutaj ludzie przypływają typowo po to, żeby robić sobie snorkeling, żeby nurkować w tej wielkiej dziurze niebieskiej. Dobra, i znaleźliśmy już miejsce, w którym bierzemy to, ze względu na to, że mieli GoPro. Ogólnie wyszło nas po 70 dolców amerykańskich. No i za 25 mi wynajęli GoPro, także świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Przymierzamy sprzęcior. Wpłynęliśmy właśnie do Parku Narodowego. Tutaj trzeba zapłacić za wjazd po $15 od osoby. I zaraz mi dadzą znać, czy mogę to latać dronem tutaj też. No i dobra, zaczynamy zaraz snorkelowanie. Gotowa? Tak. Tak. Jesteśmy w pięknym miejscu. Jesteśmy dokładnie w Hol Chan. Musicie o tym w ogóle wiedzieć, że tutaj w Belize jest druga największa rafa koralowa na świecie. Czekajcie, świeci w oczy. Także bardzo się cieszę, że będziemy mogli tutaj ponurkować. Znaczy snorkować dokładnie. I na początku mamy tutaj rafę, ładne róbki i tak dalej, a później płyniemy do miejsca, gdzie będą rekiny. Ma być 20-30 rekinów. Niestety nie pozwolili mi latać dronem. W Belize podobno trzeba mieć specjalne zezwolenie, żeby latać. Na wyspie jak na wyspie. Na wyspie się schowam, będę latał, ale tutaj nie ma szans. Bo jesteśmy bardzo blisko tej budki, w której raczej to odpada. Patrzcie, płyną rekiny. I to patrzcie ile. Wow, czekajcie, czekajcie. Tam są. I tam. Chyba z 5 ich tu jest. Przed chwilą też widzieliśmy jednak, jak tam nurkowaliśmy. Patrzcie, ile tu jest tych rekinów. Co? A my zaraz idziemy do... Patrz. Czy ja na pewno chcę tam Pa, jaki pływać? wielki. Ile ich tu jest. Ja chyba umrę ze strachu. Patrz, jaki tu płynie. Nie wierzę w co my robimy. Bo... Skakujemy, ale... Ale czad. To będzie zdecydowanie najbardziej szalona rzecz, jaką robiłam w życiu. Patrz, ile ich tu jest. Ja. Nie no, sztos po prostu. Co tu się dzieje? Mocna akcja, co? Ile ich tu jest?
Ja się naprawdę boję, ale Nie ja no, to zrobię oczywiście. Wskakujemy. Bez dwóch zdań. Ja nie wierzę w to, co się wydarzyło. Widzieliście to? Wow. Było tak niesamowite. Jestem zachwycony. Niewiarygodne po prostu. Nigdy w życiu nie nurkowałem z rekinami. Też. Ja w ogóle nigdy nie drukowałam. Ja raz tylko snorkowałam. Wow. I od razu, tak, no to ciężko będzie to przebić. Mocne to było, naprawdę. O, mówię, nie wskakuje i wpadła. A tam kiedy do rekinów wpadła, przecież nic się nie dzieje, nie? Everything gonna be alright. Ale to jest taki klimacik reggae, lubię. Ej, to było coś tak niesamowitego. Jeżeli będziecie na Belize, musicie to zrobić. Ja nie pływam, ja w ogóle jestem, ja myślę, że nie lubię wody, ale ja chyba jestem jednak... Wow. Ja jestem jednak Thank you. syrenką. Thank you. Nie no, to było tak czadowe. Dla mnie to też, wiecie, ja nurkowanie robiłem wiele razy, ale nigdy z rekinami. Płaszczki A były. jak oceniasz tą Rafę? Jaką masz porównania, a ja nie. No Rafa nie była taka jakaś Nie super. była fajna, tak? Widziałem ładniejsze już. Oho. No Najpiękniejsza jaką widziałem to była w Egipcie. Ale dla mnie samo to, że tam było tyle rekinów, to dla mnie to już było numer 1 po prostu. Petarda. Nie. Marzyłem o nurkowaniu z rekinami. Nie, tego Stało się to. Tego się nie da pisać, ja nawet nie wiedziałam, No. że można tak. Petarda. Musimy jeszcze oddać po $15 za park narodowy, bo nie mieliśmy gotówki. I 25 za GoPro. Ale bez tego GoPro to powiem wam, że byłbym załamany po prostu, jak nie miałbym tych nagrań. Zjedliśmy pyszne belizyjskie jedzonko. Idziemy teraz jeszcze pochodzić, póki jest jeszcze jasno. Idziemy właśnie poszukać miejsca, gdzie można sobie zarezerwować lot na jutro. Bo jednak nie będziemy nurkować w tej dziurze, tylko chcemy polecieć tam samolotem. Samolot jest tańszy niż nurkowanie, a to nurkowanie trwa 12 godzin, tam płynąć i tak dalej, i tak dalej, tak. A mamy tylko jeszcze jutro cały dzień, także nie chciałem go całkowicie stracić i myślę, że po tym nurkowaniu dzisiaj spokojnie, że tylko przelecieć nad tym, zobaczcie jak to pięknie wygląda z góry, wystarczy. No bo już wiem, że tam dronem też bym miał polecieć, to nawet bym nie mógł wam tego z góry tam pokazać jak to wygląda. To było totalnie bez sensu. A jak sprzedają owocki gotowe. Całe w Tajlandii. Bob Marley. Jaki policjant tu kieruje ruchem. Dredy wygląda tak jak Bob Marley. Wiadomo, ale ruchem kieruje. Mocny klimat. Właśnie sobie tak idziemy z Alą. I powiem, że tutaj to jest taki vibe, że tu jak się maszeruje tymi uliczkami, to aż się to chce śpiewać. Don't worry. Everything gonna be alright. Uwielbiam takie miejsce. Powiem wam, że nawet po takim Meksyku, w którym było naprawdę świetnie, fajnie sobie zmienić taki klimacik na takie Karaiby, takie wiecie, już zupełnie inaczej. Ale powiem wam, że tutaj też naprawdę widać bardzo dużo otyłych ludzi. Ale to tak naprawdę bardzo dużo. Bardzo otyłych. I bardzo otyłych, no takich, że tu ledwo pani się zmieściła no, między... do wózka. Między kierownicą a siedzeniem, no. Idziemy zobaczyć, co tu się wieczorami dzieje. Znaczy nie tak naprawdę po jedzenie, a to dodatkowo to się okaże. Przygotowujemy plan na jutro i będzie świetnie. Co kawałek, tu sprzedają jakieś jedzonko, jakiś street food. Fajne to jest. O, ala patrz. Takiego chcesz jutro? Chcę. Takiego różowego?
taką budkę. Z każdej strony gdzieś sprzedają. Ale to nas pan zagadał. Roadrunner Daily. No i fajnie było namalowane wszystko. Hello, sir. Co chcesz? Jezu, są jakieś takie duże, tylko chciałam jakąś przekąskę. Ja sobie biorę garlic shrimps with white rice and steamed vegetable. A, to jednak nic. Wiem już jakieś, o, shrimp tacos. Ale one są aż 5, to tak nie. No dobra, no to przecież ja resztę dojem. No jasne. Z krewetkami? Zawsze chętnie. Oczywiście. Jednak tam mnie przyjął, bo pan tak przesadził z cenami, że po prostu już chyba po prostu nawet wziął, nie wiem. Amerykanów sobie zaczął wymyślać ceny. Z Amerykanów na pewno z naszym akcentem nie wziął. No ale nie wiem za co nas wziął, ale ceny przesadził. No. Przyszliśmy tutaj na Burrito i tyle. Koniec pierwszego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 1 000 000 subskrypcji. Wszystko idzie świetnie, naprawdę. Dzięki wielkie, że mnie wspieracie. I pamiętajcie, że pod każdym filmem zbieramy po 10 000 łapek do góry. Dajcie znać, jak wam się podobało. A jutro zobaczycie jedną z największych atrakcji właśnie Belize, czyli wielką niebieską. Wielką niebieską dziurę, która jest w rafie koralowej, po prostu jest niesamowita. I to zobaczycie. Pozdro!